Cześć. Cześć! Następnie dynię obieramy ze skórki. Blaszki wykładamy papierem do pieczenia. Teraz dynię kroimy. Ja przygotuję 2 blaszki pieczonej dyni, z tym, że jedna blaszka tej dyni będzie wykorzystana na obiad. Zamiast ziemniaków będzie to pieczona dynia z przyprawą do ziemniaków. Można oczywiście zastosować jakąkolwiek przyprawę, jaka jest na przykład ulubiona Wasza przyprawa, ale to będzie dynia taka na ostro. Natomiast druga blaszka dyni będzie przygotowana bez przypraw, jedynie upieczona, po to, żeby zrobić z niej ciasto dyniowe. W którymś z następnych odcinków ukaże się, w jaki sposób zrobić pyszne i bardzo proste ciasto dyniowe. I także, słuchajcie, mam tak dużo tej dyni, w związku z tym będzie to też ta druga blaszka przygotowana także jako baza do placków dyniowych. Taka dynia pieczona się doskonale nadaje do takich celów. Można z niej robić naprawdę cudawianki. Dlatego też bardzo w ogóle polecam Wam dynię. Jest ona nie tylko bardzo zdrowa, jest źródłem beta-karotenu i różnych innych mineralnych wartości. Dlatego jedzcie dynię szczególnie w sezonie, kiedy ona jest świeżutka, kiedy ona jest pełna wartości odżywczych. I tutaj, moi drodzy, nie chodzi o dokładne odmierzenie składników. Po prostu bierzemy jedną dynię, kroimy ją, ile nam tego wyjdzie, tyle wyjdzie. Nie ma co tutaj szczególnie odmierzać, po prostu robimy z tego, co mamy. Jaką dynię mamy, taką wykorzystujemy. Tutaj nie ma szczególnego znaczenia, jakiego gatunku jest to dynia. Chodzi po prostu o to, żeby ją upiec, żeby odparować trochę wody z niej, żeby ją zagęścić przede wszystkim, jeśli chodzi o tą dynię do ciasta. I również nadać jej taki lekko opieczony smaczek, co to również ma wpływ na smak tego ciasta, które później z tej dyni przyrządzę. I tak jak powiedziałam, pierwszą blaszkę dyni opruszam przyprawą do ziemniaków. Ja używam gotowej przyprawy, choć oczywiście każdy taką, jaką lubi, używa w tym celu, ale w każdym razie ta dynia na obiad będzie na ostro, z przyprawami, z solą, z pieprzem, z majerankiem, z takimi przyprawami właśnie. Dość obficie trzeba dynkę posypać. I teraz jeszcze oliwą z oliwek po prostu delikatnie polać i rozprowadzić, aby cała dynia, wszystkie kawałeczki dyni były pokryte olejem i przyprawami.
Natomiast dynia do ciasta, czy też na placki, którą też również upiekę, delikatnie tylko trzeba posmarować oliwą. Można powiedzieć, że będzie to oliwa w ilości takiej garstki. Bardzo delikatnie. I również rozprowadzić tą oliwę. I oczywiście tutaj nie dodajemy żadnych przypraw. Oczywiście można byłoby robić osobno sobie piec dynię na obiad, tak, osobno piec dynię na ciasto, ale ze względów oszczędnościowych, jako że energia podrożała, no to trzeba najlepiej, moi drodzy, wykorzystać całą dynię na raz i jednocześnie przygotować sobie materiał zarówno na ciasto czy na placki, jak również i na obiad. I tak, moi drodzy, pieczemy dynię w temperaturze 180 stopni do momentu, aż się ładnie nam zarumieni i oczywiście odparuje trochę wody. Tak wygląda, moi drodzy, dynia upieczona już do ciasta. Natomiast dynia obiadowa prezentuje się właśnie tak. Doskonale zastępuje ziemniaki. Tutaj najlepszym gatunkiem dyni byłaby dynia piżmowa, bo ona ma najmniej tego soku, więc najlepiej się nadaje. No ja mam taką zwyczajną dynię makaronową, więc trzeba było ją trochę dłużej piec, żeby odparować trochę tę wodę i aby ją troszkę zwyczajnie przyrumienić. A już była doskonała, więc polecam ten przepis Wam. Korzystajcie z darów jesieni, korzystajcie z tego, co nam daje natura w sezonie, bo wtedy właśnie te owoce i warzywa są najlepsze właśnie w sezonie. Polecam Wam. A już z Wami pożegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć!